Witamy w kolejnym odcinku Humanisty na emigracji i drugim z kolei odcinku w serii playlisty na zamówienie. Bardzo było nam miło, że dostaliśmy kolejne zamówienie, kolejny temat. Jest to bardzo miłe, dlatego że tak jak Arystoteles, i zresztą nie tylko Arystoteles, bo też znajdujemy to u Platona w twierdzeniach Sokratesa, mawiali filozofowie, iż filozofia zaczyna się od podziwu, od pewnego rodzaju zachwytu. A zachwyt często jest trudny do odnalezienia w filozofii, kiedy ta staje się usystematyzowana. Kiedy filozof sam zaczyna układać sobie plan wędrówki po świecie myśli i po świecie myślenia. Oczywiście podczas wędrówki, nawet najlepiej zaplanowanej, może trafić na rzecz niespodziewaną, która wzbudzi w nim zachwyt, która stanie się przyczynkiem do filozofowania, a nie tylko do wędrówki filozoficznej. Niemniej interakcja i dialog są kluczowe dla filozofii, a zatem właśnie mamy nadzieję, że teraz mamy drugi odcinek filozofii na zamówienia i mamy nadzieję, że w przyszłości będą kolejne zaskakujące dla nas propozycje. Zostaliśmy wraz z Daimonem poproszeni o odcinek i bardzo mi się podoba forma i treść tej prośby. Ma być odcinek o filozofii dialogu, ale nie Tischnera. I bardzo mi się podoba ten warunek i właśnie od tego warunku chciałbym rozpocząć, bo oczywiście pierwsze pytanie, co mi przyszło do głowy, to jest dlaczego nie Tischnera? I potraktowałem to nie Tischnera poważnie, to znaczy bardzo łatwo jest stanąć w obronie, ale czasami też warto stanąć w obronie nie i zastanowić się, dlaczego to nie jest jednak ważnym warunkiem dążenia do jakiejś prawdy. I takie pytanie przyszło mi na myśli, mianowicie czy słabością chrześcijańskiej filozofii dialogu jest fakt, iż Chrystus w pewnym sensie zawsze jest tym punktem zamykającym filozofię dialogu. I czy istota filozofii dialogu nie jest właśnie w dużej mierze to żydowskie pragnienie oczekiwanego Mesjasza w połączeniu z becketowską rozpaczą, iż czekamy na Godota. I rozwinę tę myśl trochę. Chodzi o to, że i to jest, można by zarzucić wszelkiej wręcz filozofii chrześcijańskiej, że ma taką słabość, że jest trochę jak ksiądz na spowiedzi. Pozwala nam się wygadać, ale ostatecznie spoczywa, czy opiera się ponownie w spokojnych prawdach wiary. A co, jeżeli jedną z ważnych czy zasadniczych cech filozofii dialogu
ma być zanurzenie się w tym, co zdaje się być żydowskim doświadczeniem czuwania, które oczywiście pozornie jest odzwierciedlane chrześcijańskim doświadczeniem czuwania w oczekiwaniu na ponowne przyjście Mesjasza, ale tym się odróżnia bardzo istotnie, że żydowskie oczekiwanie wcale nie jest pewne tego przyjścia. Nie jest pewne Mesjasza. Znaczy przyjścia i Mesjasza jest pewne, tylko nie jest pewne czasu. Ale nie jest Przyjścia. pewne osoby. My czuwamy, znaczy chrześcijanin. Znaczy jeszcze tego Mesjasza nie ma. Bardzo, bardzo ważne, dlatego że chrześcijanin oczekuje wraz z Mesjaszem, który był, na jego ponowne przyjście. No tak, ale Cała istota filozofii dialogu polega właśnie na tym, że nie ma z kim ten dialog prowadzić. Właśnie i może dlatego nie Tischnera. Właśnie filozofia dialogu zdaje się polegać między innymi na tym, że istnieje zasadnicza trudność w pobudzeniu dialogu, a wiara w Mesjasza, który już nawiedził świata, jest w pewnym sensie zamknięciem kwestii filozofii dialogu, bo nawet jeżeli zgodzimy się, że dialog między ludźmi jest wciąż wysoce utrudniony, to pozostaje właśnie ta radość wiary chrześcijańskiej, polegająca na tym, że dialog z Chrystusem stoi przed człowiekiem otworem. I to może spowodować, że ciężar gatunkowy filozofii dialogu, tak jak wszelkiej filozofii, która płynie jednym nurtem z chrześcijaństwem, staje się mniejszy. Stąd porównałem to właśnie do doświadczenia z księdzem na spowiedzi. To znaczy, filozofia jest tak jak ten, któremu dajemy przestrzeń, żeby się wygadała, ale koniec końców wiadomo, że będzie odpuszczenie i będzie zbawienie. A może tutaj chodzi właśnie o to, żebyśmy jeździli rowerem bez tych kółeczek z boku. Jak się te kółeczka nazywają? boczne kółka. Boczne kółka. Tak, czyli niezabezpieczona jazda rowerem. To jest słaba metafora. I też dlatego zresztą porównałem tego bo to nie jest tylko żydowskie oczekiwanie Mesjasza, ale połączone właśnie z becketowską rozpaczą czekających na Godotę. To jest taki spektakl Czekanie na Godotę, który mi od razu się skojarzyło, bo rzeczywiście Żydzi wierzą, że ten Mesjasz kiedyś przyjdzie, natomiast w spektaklu oczekujący Godotę też pozornie wierzą, że przyjdzie, ale z każdą chwilą spektaklu okazuje się, że ich wiara, choć raczej się nigdy nie zawaha, jest głęboko problematyczna. Że tkwią, znaczy, że to oczekiwanie to nie jest oczekiwanie radosne, to nie jest oczekiwanie pewne, to nie jest wiara, która daje moc, tylko właśnie wiara, która wstrząsa. Mówiąc językiem jednego z ojców współczesnej filozofii dialogu, czyli Martina Bubera, można rzec, wydaje mi się, że chrześcijaństwo właśnie poprzez posiadanie uporządkowanej struktury zbawienia
objawionego przestaje być relacyjny, paradoksalnie. Mówimy Chrystusowi Ty, ale nasza dusza mówi Mu to. I teraz Martin Buber napisał, znaczy jego najsławniejsze dzieło Ja i Ty. I próbuje właśnie na przykładzie wiary chrześcijańskiej stosować jego naukę tutaj. Mianowicie Chrystus powinien być osobą, z którą próbujemy wchodzić w relacje. Oczywiście wiara chrześcijańska definiuje... Jak to powinien być? Dlatego poproszę, żeby pozwolić dokończyć. Oczywiście według wiary chrześcijańskiej osoba ta między innymi ma taką cechę, że jest wcielonym Bogiem. I powinien być dla nas osobą, z którą wchodzimy w relacje. Ale właśnie poprzez koniec tej relacji, która polega na zanurzeniu się w pełnej wierze zbawienia i życia wiecznego, wierzący tak naprawdę nie wchodzi w relację z Chrystusem jako Ty, czyli jako osoba, lecz jako to. Czyli co? Czyli właśnie jako przedmiot, który jest narzędziem służącym do. To ja tutaj jakoś nie za bardzo... To nie dotyczy tylko chrześcijaństwa i to nie Buber pisze, tylko to ja próbuję stosować myśl Bubera, żeby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie Tischner. Więc to spróbuję to wyjaśnić, bo tutaj już wchodzimy właściwie w istotę filozofii dialogu. To znaczy, bo to chyba trzeba by było zacząć od tego, w takim razie, jaka jest różnica między ten a to, bo... Tak, więc według Bubera człowiek tkwi w następującym, i to jest mocne streszczenie myśli Bubera, ale człowiek tkwi w takim dualizmie, polegającym na tym, że to, co nazywamy ja, jest ciałem doświadczającym oraz budzącym się w tym ciele ja. Czyli bardzo często mylimy doświadczenia cielesne, doświadczenia świata poprzez ciało z istnieniem ja. A nasza cielesność jest podmiotowością. Natomiast nasze ja nie jest podmiotowością. Nasze ja jest czymś autentycznie osobistym i ludzkim. I to nie jest podmiot? I to nie jest podmiot. To znaczy tkwimy właśnie gdzieś na granicy między prawdziwym człowiekiem, jakim jestem ja, a podmiotowością. Od razu bardzo łatwo to zrozumieć, odwołując się do często przywoływanego stwierdzenia, że nie należy uprzedmiotawiać innych. I Buberowi chodzi o to, że tak jak nie należy uprzedmiotawiać innych, to nie należy upodmiotować siebie. No, bo jeżeli traktowanie innego jako przedmiotu, od razu wiemy, że to tak nie należy, bo inny to jest człowiek, ale ja jestem człowiekiem. Ja nie jestem podmiotem. Więc dlaczego siebie upodmiotawiamy? Kiedy ja staję się podmiotem, nie ma już ty, dlatego że dla podmiotu są tylko przedmioty. I podmiotowość człowieka jest właśnie jego cielesnością. Oczywiście, że z tej cielesności rodzi się to ja, to znaczy Buber nie ma tutaj takiej nauki, że ja jest na przykład jakimś tam stanem duchowym czy duszą, która tkwi w tym ciele. Bo to by było zbyt proste.
Znaczy to byłoby wtedy to rozwiązanie, które różne wierzenia religijne nam podpowiadają, że no dobrze, no to cielesność, podmiotowość jest chwilowym więzieniem, w której znajduje się dusza, która zostanie w którymś momencie uwolniona. Tylko musimy pielęgnować tą duszę, by ona nie zagubiła się w tej podmiotowości. I właśnie można by oczywiście tą tezę rozwinąć. Poczekaj, ale Tak. on w ogóle jakoś coś o cielesności i duszy odnosi cielesność względem duszy, czy duszę względem cielesności, czy to w ogóle jest jakiś jeden, nazwijmy to trzeci byt, który jest dusza z cielesnością. To znaczy on pisze o ja i o podmiocie oraz o ty bądź przedmiocie. I nasz dualizm to jest z jednej strony podmiotowość oraz ja, z drugiej strony to, co na zewnątrz nas jest albo ty, albo przedmiotem. Jedyny powód, dlaczego tutaj ta kwestia duchowa czy religijna się pojawia, jest dlatego, że jakby pierwszy krok ku filozofii dialogu, czy rozeznania filozofii dialogu, jaką poczyniłem, było krokiem odpowiadającym wołaniu, ale nie Tischnera. I dlatego zaczęliśmy od tego tematu. I tutaj Buber przywołuje w którymś momencie takie przysłowie żydowskie. I tu taki cytat. W matce człowiek zna wszechświat, poza nią zapomina wszechświata. I na podstawie tego powiedzenia żydowskiego Buber interpretuje to nie jako pragnienie powrotu, lecz pragnienia prawdziwego ty. Bo w tym powiedzeniu Buber widzi, że na początku nie było tego dualizmu. Na początku... Ale na początku naszego życia, czy na początku istnienia człowieka, czy na początku czego? No, jak byliśmy w łonie matki, to i jedno i drugie. To znaczy, bo on mówi o tym, kiedy człowiek jest w łonie matki. Mhm. Czyli na początku naszym w sensie jednostki. Tak. I wtedy Buber, to jest jakieś powiedzenie żydowskie, tak? To znaczy, że po prostu w łonie matki znaliśmy wszechświata, a poza nim już go zapomnieliśmy. To jest bardzo zgodne z... My żeśmy, nie pamiętam w którym z poprzednich odcinków, poruszali kwestię edukacji jako procesu przypominania sobie. Tak, bo to u Platona jest tak. Tylko to, co jest tutaj bardzo ciekawe, jest, że ta uwaga Bubera, że on interpretuje to powiedzenie czy przysłowie żydowskie nie jako pragnienie powrotu, lecz jako pragnienie doświadczenia autentycznego ty, to ja z kolei to interpretuję w następujący sposób, że tak samo jak mamy powiedzieć nie Tischnerowi, to mamy też, czyli nie filozofii chrześcijańskiej, to mamy zarazem powiedzieć nie filozofii judaistycznej. I już tłumaczę. Jest takie słowo hebrajskie szuvach. I szuvach oznacza powrót. Na język angielski tłumaczy się to słowo też jako żałowania czy zadośćuczynienia grzechów. Leo Strauss, który z pozoru nie ma nic wspólnego z filozofią dialogu, lecz w moim mniemaniu jednak ma, rozpisał się właśnie na temat powrotu, czy tshuva, i on w takiej pracy, która jest zatytułowana Postęp a powrót.
powołał się na, znaczy tłumacząc czym jest czuwa, powołał się na Izajasza. I tu pozwolę sobie zacytować z pierwszej księgi Izajasza, 21 werset. To jest tłumaczenie dostępne na Deonie. Jakżeż to miasto wierne stało się nierządnicą. Syjon był pełen rozsądku. Sprawiedliwość w nim mieszkała, a teraz zabójcy. Przeto taka jest wyrocznia Pana. Przywrócą Twoich sędziów jak dawniej i Twoich radnych jak na początku. I to jest cała istota czuwa, czyli powrót do początku, czyli do czego? Czyli w myśli żydowskiej do raju, który był na początek przed grzechem pierworodnym, przed upadkiem. Tak jak filozofia chrześcijańska przewiduje postęp ku ostatecznemu końcowi, jakim jest zbawienie w Chrystusie, to jest pewien nurt filozofii żydowskiej, która z tęsknotą patrzy na powrót, na przywrócenie utraconego, doskonałego ładu. I tak jak mówiliśmy, że może nie Tischnerowi, dlatego że istotą filozofii dialogu jest właśnie to poczucie, czekanie na Godota i związane z tym lęk, niepewność i niemożność angażowania w dialogu, czy też, tak jak to ujął Buber, trwanie w tym dualizmie podmiotu a ja oraz przedmiotu a ty, to tak samo nostalgia za doskonałym początkiem i nadzieja, chociażby tutaj wyrażona przez Izajasza, że da się do niego powrócić, też osłabiłoby filozofię dialogu jako taką. I wydaje mi się, że Buber wręcz to sugeruje, interpretując to powiedzenie żydowskie, które nie jestem oczywiście ani teologiem, ani ekspertem. Znaczy, czytałem Maimonidesa i to na tym się kończy. Czytałem Maimonidesa i na tym się kończy moja wiedza na temat teologii żydowskiej. Ale wydaje mi się, że, albo zadałbym Buberowi pytanie, czy to oznacza, że skoro to powiedzenie żydowskie mamy interpretować nie jako wołanie o powrotu, choć z pozoru przecież niczym innym nie jest, aniżeli właśnie wołaniem o powrotu, bo jak mówimy, że jak człowiek się narodził, to zapomniał, to zapomnienie niemalże woła o to, żeby przypomnieć sobie. Ale skoro Buber tego nie interpretuje w ten sposób i używa to słowo powrót, który w języku hebrajskim jest bardzo specyficzne, jak Strauss to rozwija, a Strauss oczywiście też był... Myślę, że tutaj trzeba powiedzieć, że w ogóle tłumaczenie z hebrajskiego jest szalenie trudne, bo ten język ma po prostu inną konstrukcję. Tak, i dlatego powołuje się na Straussa, który tłumaczył całego Maimonidesa. Znaczy, który bynajmniej nie można o Straussie, bo tu nawet nie chodzi o to, że Strauss był Żydem, więc jakoś tak. Nie, to po prostu to jest fleksyjnie inna historia. No. Tak, Więc... tylko jeżeli Strauss zwrócił uwagę na to słowo, na to pojęcie i używa to samo słowo, co Buber, a Buber też oczywiście z tej tradycji żydowskiej do jakiegoś stopnia się wywodzi, to mogę się mylić oczywiście, ale wydaje mi się, że przynajmniej zasadne jest zadawanie takiego pytania. Zatem wydaje mi się, że w prośbie naszego słuchacza, żebyśmy omówili filozofię dialogu, tylko nie Tischnera, zawarta była, tak mi się wydaje, tak interpretuję, nie wiem, zawarta była może opinia, iż filozofia dialogu zdaje się wymagać autonomiczności
i prawa do trwania w swojej problematyce i w swoim dualizmie. Więc dobrze, to zacytuję Bubera jeszcze raz. Tym razem to nie jest powiedzenie żydowskie, tylko to jest, wydaje mi się, że to jest cytat, który określa tę problematykę filozofii dialogu, którą mamy się zajmować w tym odcinku. Pisał, i zastrzegam, że to jest moje nie najlepsze na pewno tłumaczenie z języka angielskiego. Pisał Buber. Dlaczego, jeżeli od czasu do czasu znajdujemy się w sytuacji bez wyjścia i zmuszeni jesteśmy wypowiedzieć słowa ty ojcowi, żonie, towarzyszom, to czemu nie mówić ty, kiedy tak naprawdę oznaczamy przez to? My żeśmy już ten problem poruszyli, tak? Ale ja tego dalej jakoś nie czuję tego. Ja tego jakoś nie widzę, o co chodzi z tym mieszaniem ty-sto. Nie rozumiem tej idei. To znaczy, ta idea staje się bardzo jasna, kiedy patrzymy na relacje międzyludzkie na świecie. I Buber oczywiście rozwija to w taki sposób, że na przykład te miejsca na świecie, gdzie mówimy ty i mówimy ja, są przede wszystkim instytucjami. Od instytucji państwowych, po przedsiębiorstwach, po kościołach, po instytucji małżeństwa. I w ramach tych instytucji, które nawet jeżeli powstały z jakichś szlachetnych pobudek, bądź też miały doskonały lub na tyle, ile jest możliwe wśród ludzi, prawie doskonałe początki, to wchodząc w rutynę gestów, słów, mających uszczęśliwić człowieka poprzez budowanie prawdziwej relacji, czyli prawdziwego dialogu, stworzyły taką sytuację, w której na wierzchu jest dialog, na powierzchni mówimy ty, mówimy ja, ale mówimy to tylko dlatego, że tak zostaliśmy nauczeni i tak jest skutecznie czy przydatnie. Czy też wydaje nam się, że to jest skuteczne i przydatne, bo już nawet nie zastanawiamy się nad tym, czemu te instytucje służą, jaka jest ich istota. Więc tutaj uwaga mojego daimona jest uwagą słuszną, która zresztą bardzo często się pojawia względem filozofii dialogu praktykowaną w XX wieku właśnie przez przedstawicieli typu Buber czy Levinasa chociażby, którego omówiliśmy w poprzednim odcinku. O czym oni w ogóle mówią? W ogóle o co im chodzi? Przecież ludzie ze sobą rozmawiają cały czas, ludzie się kochają, ludzie się przyjaźnią. Jaki ty, jaki ja, jaki przedmiot, jaki podmiot, w ogóle o co im chodzi? I tutaj oczywiście przeskakujemy nieco, bo ja miałem w planie jeszcze... Ja nigdy nie twierdziłem, że ja mam kłopoty z wypowiedzeniem słowa ja. Ja cały czas próbuję, Tak? cały czas próbuję dojść sensu tego sensu poświęcenia tak dużej uwagi na to ty i ja. Rozumiem, że skoro tyle uwagi zostało poświęcone, no to z jakiegoś powodu, ale dla mnie ten powód cały czas jest mglisty, jakiś nie na tyle istotny, na ile poświęcono mu czasu. Paradoksalnie wydaje mi się, że odpowiedzią na to pytanie można odkryć w to, iż głównymi przedstawicielami
w XX wieku filozofii dialogu byli dwaj Żydzi, którzy byli bardzo poważnie traktowali judaizm, oraz w warunkach polskich jeden katolik, który bardzo poważnie traktował katolicyzm. Chodzi o to, że każdy by się chyba zgodził, że istnieje problem nawiązywania dialogu z Bogiem. Nie każdy. Każdy, który ma ten problem. Przypominam to powiedzenie świętego Augustyna: si comprehendis non est Deus. On był święty i domniemywam, że nie miał problemu z nawiązywaniem dialogu z Bogiem i z tego dialogu między innymi właśnie wyszła ta mądrość. Dialog z Bogiem jest wiecznym problemem filozofii dialogu. Chyba że traktujemy Boga właśnie przedmiotowo, a nie jako ty. Jeżeli mamy taką pewność tego dialogu, że nie stanowi dla nas wyzwania, to tak naprawdę wydaje mi się, że mamy o sobie mniemanie, że nieco niepotrzebnie Pan Bóg się pofatygował, tworząc nas tutaj i pozostawiając nas tutaj, bo przecież to jest tak jakby przeżywanie swoje życie w następujący sposób. Patrzę co chwilę na zegarek i się zastanawiam, w którym momencie w końcu Pan Bóg weźmie mnie do siebie. I jest w tym pewna pycha. I wydaje mi się, że głęboko wierzący człowiek zdaje sobie sprawę, że ten dylemat ja a podmiotu oraz ty a przedmiotu powstał w pewnym sensie, i tutaj proszę o wybaczenie zleceniodawcy, bo popadamy w tischneryzm, ale powstał na zlecenie samego Stwórcy. Znaczy, my mamy ten problem przeżywać. Jest on nam dany przez Boga. I oczywiście to jest skrajnie metafizyczny przykład, ale pytanie było o źródło, skąd oni biorą ten problem, gdzie oni go widzą i dlaczego oni tak dogłębnie go widzą. To wydaje mi się, że właśnie stąd. Bo ono z tej bardzo wysokiej metafizycznej płaszczyzny potem wkracza w codzienność. I nie chcę brzmieć w tej chwili pospolicie. Dobrze, a my może... Wspólnota. No, tak. to może być, tak? Znaczy, Buber wręcz wskazuje, że zdrowa kultura to jest, czyli zdrowa wspólnota jest narodowa. Mhm. I ja myślę, że on pisał te słowa w czasach, kiedy Izraela nie było jako państwo, i on bardzo, on działał był sionistą, to znaczy działał, jakby politycznie działał na rzecz powstania izraelskiej państwowości, ażeby naród też miał swoje państwo. Więc w tej mierze był człowiekiem, który rozumiał wagę tej wspólnoty. Tyle, że wspólnota ty, ja jest tylko możliwa, jeżeli przełamiemy się z bycia podmiotem w bycie ja i przełamiemy się z widzenia przedmiotów w widzenia ty. Mhm. I oczywiście to przełamywanie następuje między innymi drogą wspólnoty, to znaczy w pewnym sensie te instytucje chociażby, o których wcześniej wspomnieliśmy, są próbami dokonywania tego przełamania, abyśmy właśnie
nie byli dla siebie jak drzewa i kamienie. Tyle, że paradoksalnie im silniejsze stają się te instytucje wspólnotowe, tym słabszy staje się autentyczność ja i ty. I Buber, bo tutaj wspomnieliśmy o instytucjach, ale też Buber, bo instytucjonalizm to jest jeden aspekt, a drugi to jest coś, co Buber nazywa życiem osobistym. Jest życie instytucjonalne i życie osobiste i on się skarży na jedno i drugie, to znaczy on się w ogóle skarży na ten podział. I życie osobiste polega na sferę, w której mam się dobrze czuć. I tak jak w życiu instytucjonalnym są gesty udające, że traktujemy siebie nawzajem jako ja i ty, a tak naprawdę jesteśmy podmiotem i przedmiotem, tak też w życiu tak zwanym osobistym uczucie wypycha myślenie. I to jest taka skarga w pewnym sensie względem współczesnego świata. W pracy mamy być uprzejmi i mili dla siebie nawzajem i dla klientów i się uśmiechać i w ogóle. I nikogo tak naprawdę nie obchodzi ten drugi człowiek jako człowiek, tylko wszyscy jesteśmy dla siebie podmiotami i przedmiotami. A w domu, czyli w sferze osobistej, mamy się dobrze czuć. To znaczy, to nie jest sfera, gdzie na przykład, tak jak w czasach antycznych, było takie powiedzenie jednego sługi rzymskiego, który powiedział, że w życiu głównie robię co muszę, a czasami robię co należy. I gdybyśmy przenieśli to we współczesne czasy, to takie podejście do życia ma sens. No tak, muszę iść do pracy, muszę się jakoś zachowywać w społeczeństwie i to nawet, czy są ku temu poważne racje, ale przestrzeń moja, gdzie jestem wolnym człowiekiem, zajmuje czym? Filozofią, sztuką, pięknem. Tymczasem Buber zauważa, że naszą przestrzeń osobistą zajmuje uczucie. Mamy się po prostu dobrze czuć, cokolwiek by to nie znaczyło. I żyjemy w takim świecie, w którym jeżeli się dobrze czujesz, znaczy nawet jest powiedzenie, jak się czujesz? Nikt nie pyta, co myślisz, co wczoraj myślałeś, jak modlitwa. Dlaczego? Znaczy ludzie się tak nie witają, tylko jak się czujesz? Człowiek, wbrew pozorom, nie jest zagrożony codziennie katarem. Tak, znaczy, jak się czujesz, byłoby zasadne, gdyby jakby nasza biologia była taka, że 90% naszego życia mamy katar. A jak się dzisiaj czujesz? No jest trochę lepiej. Ale ja nie odbieram tego, jak się czujesz, tylko względem poczucia fizycznego. Ja też nie zgadzam się. Znaczy, to był żart, ale... Bo to, jak się czujesz, jest takie kompleksowe, że tak powiem. Tak. Bo się nie da czuć dobrze fizycznie bez dobrego samopoczucia psychicznego i odwrotnie. To znaczy, albo się dobrze człowiek czuje kompletnie, albo kompletnie się nie czuje dobrze. A tak, bardzo, bardzo dobrze ujęty i tej kompletności bardzo ciężko jest nam osiągnąć właśnie przez ten dualizm, że jesteśmy ciałem, podmiotem, w którym wyrasta ja, który jakby walczy o autonomię. Ale jest też drugi problem, bo my żeśmy tutaj skupili się oczywiście na tym fakcie, że autentyczność relacji ja-ty jest natychmiast zagrożona powstaniem relacji podmiot-przedmiot, ale w filozofii dialogu jest też druga oś problematyki, bardzo ciekawa. Skoro relacyjność relacji, by tak rzec, umożliwia język, to otwiera się problematyka słowa względem sensu.
I tutaj oczywiście myślę o francuskim filozofie Merleau-Ponty. Merleau-Ponty, to znaczy jest dwóch sławnych czy filozofów zajmujących się filozofią języka. Jeden z nich to Wittgenstein, a drugi Merleau-Ponty. Merleau-Ponty bardziej nas tutaj interesuje, bo na bieżąco zajmował się problematyką filozofii dialogu w stopniu, powiedzmy, nieco bardziej wprost aniżeli Wittgenstein. Istota tego problemu polega na tym, że słowo przesłania nam znaczenie, albo czasami wręcz go tworzy nad próżnią. Mówimy ty, a odczuwamy przedmiot. To jest bardzo prozaiczny i prosty przykład. Myśl Merleau-Ponty jest dużo bardziej skomplikowana i nie chcę oczywiście... Ja o nim tutaj wspominam, dlatego że trzeba o tym wspomnieć, znaczy nawet na takim poziomie zdrowego rozsądku. Dialog jest prowadzony w jakimś języku, jakimiś znakami, jakimiś symbolami. Nawet Buber, pisząc, porusza ten temat, oczywiście podaje takie przykłady plemion, które mają nie tak rozwinięte słownictwo. I na przykład Buber podaje taki przykład, że dowiedział się o takim plemieniu, gdzie odpowiednik naszego słowa daleko jest cały ciąg wyrazów oznaczających, że ktoś musi wołać. W sensie, żeby być słyszany, to musi wołać. Nie mają słowa daleko, blisko, tylko musi... Albo cię słyszę, albo cię słyszę, albo nie. To tak, albo jesteś poza zasięgiem. Tak. I tutaj jakby myślę, że tego typu przykłady są takimi krokami właśnie w stronę Merleau-Ponty, który w pełni wskoczył w głębie problematyki języka. Ja tę problematykę poruszam, nawet nie powiem, że powierzchownie, ponieważ Merleau-Ponty jest tak skomplikowany i trudny, że mam wrażenie, że to, co ja mówię w tej chwili, to nie jest nawet powierzchnia Merleau-Ponty, tylko gdzieś jesteśmy w takim helikopterze i znaleźliśmy ocean stworzony przez Merleau-Ponty i latamy nad nim. Tak naprawdę jeszcze nawet nie widzimy te fale i ale też, żeby to było bardziej przejrzyste i jasne dla naszych słuchaczy, żeby znowu nie powstało, skąd się bierze ten problem? W sensie taki, że no przecież ludzie ze sobą rozmawiają i mamy tłumacza Google'a. A tłumacz Google'a to jest bardzo dobry przykład. Bo wszyscy wiemy, co się dzieje, jak automat próbuje nam coś przetłumaczyć. Że wtedy to, co automat nam przetłumaczył, dzielna maszyna, pracowity komputer, to my musimy na ludzki sobie jeszcze... Bo gdzieś te słowa, coś tam i z tego trzeba jeszcze po ludzku wyciągnąć jakiś sens. Bardzo dobry przykład. Ja myślałem też o takim przykładzie, że jeżeli mówimy, że relacja ja-ty jest relacją autentycznie ludzką i mówimy o wspólnoty czy kulturze narodowej, która ma być ludzka, czyli ma być dla człowieka i z człowieka, czyli powiedzmy humanistyczna, to pytanie jest, na ile język kształtuje kulturę i na ile relacje podmiot-przedmiot nie są w niektórych kulturach bardziej zakorzenione i trudniejsze do naruszenia na rzecz bardziej ludzkiego życia właśnie poprzez język. I chociażby na tej płaszczyźnie
warto jest pochylić się, może kiedyś rzeczywiście zrobimy cały odcinek poświęcony Merleau-Ponty, bo tutaj w ogóle radością tego odcinka, i się też bardzo, bardzo cieszę z tego zamówienia, jest, że pozwala Daimonowi i mi nieco po prostu pofilozofować. To znaczy, oczywiście odnosimy się tutaj do niektórych autorów, ale nie jest to odcinek, w którym jesteśmy skupieni na czyjejś myśli, Na relacji myśli. na relacji czyjejś myśli. Tak, dziękuję. Jeżeli chodzi o nasze przemyślenia, to dla mnie osobiście, może niechcąco i to niezamierzone, bo książka Camus Obcy jest rozmaicie interpretowana jako ilustracja filozofii X, Y, Z. I jakby każdy, znaczy nie każdy, ale wielu osób chciałoby widzieć w niej obraz bliskiej im problematyki. Więc tutaj trochę jestem też winien instrumentalizacji tej książki w naszych celach, mianowicie badania filozofii dialogu. Ale dla mnie Obcy jest świetnym przykładem właśnie, na czym polega ten problem, którym się zajmuje filozofia dialogu. Dlatego, że w pozornej apatii głównego bohatera, czyli Meursault, wydaje mi się, że mamy tak naprawdę niemoc ja w walce z ciałem doświadczającym oraz ty, który tak naprawdę w ustach tego bohatera zawsze oznacza to. I na tyle, na ile żywot Meursault jest żywotem człowieka współczesnego, czyli żywotem naszym, na tyle problematyka filozofii. No właśnie, brak dialogu. Na tyle problematyka filozofii dialogu jest problematyką naszą. Czytając Obcego, nie da się nie zauważyć, że Meursault ma problem, to jest zbyt łagodne słowo, określają to jako brak empatii, czy brak zdolności nawiązywania kontaktów, czy współodczuwania, psychopatyczny chłód. Ale sam Camus mówił, że tak naprawdę to po prostu Meursault nie chce grać w tę grę. Jest potępiany, tak jak każdy, za to, że autentycznie odczuwa absurdalność ludzkiego żywotu. Każdy, bo Meursault nie jest psychopatą. On nie jest, nie brakuje mu empatii. To nie jest taki problem w sensie, że matka go nie kochała, więc tutaj ma kłopoty w relacjach z innymi ludźmi. On głęboko odczuwa, wydaje mi się, coś zbliżonego do tego, co opisuje Buber. Chce być ja, a cały czas jest podmiotem. Chciałby znaleźć ciebie, a znajduje ciągle przedmiotów. A przez to, że nie zwalcza w sobie to doświadczenie, nie przekrywa go
konwencjami społecznymi, czyli nie gra w tę grę, wszyscy dookoła interpretują, że jest po prostu chłodnym, zimnym mordercą, a nie ofiarą absurdalnego przypadku i absurdalności losu. Z drugiej strony, przy okazji tego typu przemyśleń zawsze przychodzą mi na myśl słowa ojca Pajsi do Aljoszy, bracia Karamazow. I ojciec Pajsio mówi, kiedy Aljosza już wie, że jego mistrz umiera i zaraz czeka go z rozkazu mistrza powrót do świata, to ojciec Pajsi mówi mu: pamiętaj, to zresztą takie domniemanie, że umierający mistrz ojcowi Pajsi pozostawił taki nakaz, żeby się opiekował Aljoszą, i mówi mu: pamiętaj, że współczesne nauki, czyli filozofia też, współczesne nauki poznały w najdrobniejszych szczegółach problematykę rzeczy składających się na całość do tego stopnia, że kolejny raz, to jest bardzo dobrze, znaczy odcinek o filozofii dialogu, zazwyczaj tu jest święty spokój i potrzebowaliśmy dowodu, że ludziom brakuje zdolności nawiązywania dialogu, chyba że za pośrednictwem klaksonu, który od razu z drugiego kierowcy czyni. No jeden jest atakowany, drugi jest atakujący. No tak, tylko że to jest tak jak, znaczy to już nie jest człowiek, tylko to jest właśnie rzecz, która mi przeszkadza, Więc z drogi. Z drogi, tak. W każdym razie ojciec Pajsi przestrzegał, że przez to, że nauki współczesne drobiazgowo rozpoznają istotę rzeczy składających się na problematykę całości, to przestały ogarniać całość. I to jest, można by to przetłumaczyć względem filozofii dialogu Bubera czy Levinasa w następujący sposób. Filozofia czy Merleau-Ponty. Filozofia dialogu rozpoznała tak drobiazgowo problematykę dialogu, że przestała rozmawiać z nami. I dlatego właśnie, tak jak na początku wspomniałem Leo Straussa, który z pozoru nie miał nic wspólnego, czy Leo Strauss jest o tyle ciekawy, że z pozoru nie miał nic wspólnego z niczym. To znaczy, bardzo dobrze się na przykład znali z Hannah Arendt, ale Hannah Arendt nigdy o nim nie pisze, z pozoru. Aczkolwiek jeżeli ktoś czyta Hannah Arendt, tak jak Strauss zaleca, abyśmy czytali wszystkich, to widzimy, że pisze o nim. I tak samo Strauss z pozoru nigdy nie pisał o filozofii dialogu, ale tak naprawdę jak się zastanowimy, to całe jego zawołanie, ażeby porzucić współczesną metodologię nauk ścisłych w filozofii też i powrócić do klasycznej filozofii politycznej. Dobrze, to ja bym chciała powrócić do najbardziej klasycznej filozofii, jakiegoś początku filozofii dialogu. No i właśnie to robimy, wracając do Sokratesa. To znaczy, ja rozumiem, że tutaj w filozofii współczesnej uczeni rozróżniają. Uczeni twierdzą, że to, co robi Sokrates, to nie jest dialog, tylko jest to metoda sokratejska. A Platon, który jest inny od Sokratesa, o którym pisze, czasami rzeczywiście odzwierciedla metodę sokratejską, ale w innych tak zwanych dialogach platońskich stosuje metodologię dialektyczną. I myślę, że widz widzi po mojej twarzy i słyszy po moim głosie, że książek, jakich nie lubię, to książki typu Historia filozofii, Historia myśli w filozofii,
I tutaj, czyli nie uprawianie filozofii, tylko kategoryzowanie i zamykanie to w jednym akapicie, czy w jakimś jednym pojęciu, które sprawia, że nikt już do tego Platona nie musi sięgać, bo wiadomo, że Platon po prostu pisał bądź dialektykę, bądź czasami metodą sokratejską. Co robił Sokrates? Sokrates wychodził do ludzi i rozmawiał z nimi, prowadził dialog. Jeżeli celem filozofa jest zbliżenie się do mądrości, to Sokrates pokazał, że nie odnajdzie tę mądrość w swojej jaskini, lecz musi wyjść na agorę, musi wyjść do ludzi. Bo inaczej będzie uwięziony w tej jaskini ze swoimi przemyśleniami. I oczywiście filozof może się łudzić, że on żyje wśród idei w świecie rzeczywistym, ale grozi mu wtedy zawsze solipsyzm. Solipsyzm to jest pojęcie polegające na tym, iż uważam, iż to, co jest rzeczywistością, jest wytworem mojej wyobraźni. Wszystko, co ja widzę, ja jestem stwórcą. I z solipsyzmu szybko nas leczą inni ludzie, którzy wtrącając się w naszą rzeczywistość są w stanie ją skrajnie i radykalnie w sposób zaskakujący zmienić. Dlatego właśnie Sokrates przełamuje tę ścianę pomiędzy filozofem a jaskiniowcem, miastem. a filozofem miastowcem. Tak, to znaczy Strauss to ujmuje jako problematyka człowieka a miasta. Jak człowiek, który ma za cel życie w pełni ludzkie, czyli filozof, nie jest w stanie osiągnąć tego życia, nie wchodząc w relacje z innymi, w dialog, czyli w miasto, czyli w politykę. I dlatego Strauss woła nie tyle o powrót do filozofii klasycznej jako takiej, lecz do czegoś, co on nazywa filozofii politycznej. I chociażby tym, bo Strauss też był uczniem Heideggera, to znaczy też poznał Heideggera i Heidegger też wywarł na nim wielki wpływ, ale w odróżnieniu od wielu jego towarzyszy z tamtych lat, którzy właśnie zagłębili się, powiedzmy, w filozofię, nawet jeżeli mającą zalążek myśli klasycznej, sam Heidegger wołał o powrót do rzeczy jako takich, to jednak nie była to filozofia polityczna. A filozofia polityczna, czyli właśnie wspólnota, czyli właśnie dialog, czyli właśnie rozmowa, czyli właśnie uczenie się, jak żyć ze sobą. I rzecz, która jest w filozofii dialogu XX wieku bardzo skomplikowana, wydaje mi się, była bardzo prosta dla Sokratesa. Jeżeli nie chcesz, ażeby ty było przedmiotem, to porozmawiaj z nim. Porozmawiaj z nim nawet do tego stopnia, że cię zirytuje. I jeżeli nie chcesz, żeby twoje ja było podmiotem, to zaryzykuj kontaktem z drugim człowiekiem, który cię potraktuje jako ja. Co paradoksalnie może czasami być trudniejszym doświadczeniem niż bycie traktowanym jako to. Bo mówimy, że nie należy uprzedmiotawiać ludzi, ale w pewnym sensie, kiedy nas się traktuje przedmiotowo, to jest przewidywalnie i spokojnie. A kiedy ktoś przełamuje tę barierę przedmiotowości i rzeczywiście traktuje nas jak
No, Dobra, znowu zaraz. odniosę się, dobrze, to znaczy podam jeden przykład. Z braci Karamasow. Aliosze i chłopcy w wieku szkolnym. Jest jeden chłopak, który rzuca w Aliosze kamieni z tajemniczego powodu i wyśmiewa go za to, że jest mnichem, klerychem, tam chodzi w spódnicy. Ha, ha, ha. I Aliosza, znaczy chłopak to robi w nadziei, że Alioszy zdenerwuje, bo to tak stopniowo. Najpierw go wyśmiewa i Aliosza wciąż traktuje go z miłością i z szacunkiem i wręcz martwi się. Znaczy, im więcej ten chłopak atakuje Alioszę, tym bardziej Aliosza go przeprasza, bo Aliosza mówi, skoro jest w tobie taki gniew wobec mnie, to proszę powiedzieć, co ja ci takiego zrobiłem i wybacz mi. To chłopak wtedy rzuca w niego kamieniami w nadziei, że no dobra, no to tam słownie to nie dał się sprowokować, ale jak kamieniem uderzy w głowę, no to wtedy da się sprowokować i oczywiście Aliosza dalej to samo. Więc chłopak rzuca się na nim i gryzie go aż do krwi. To znaczy, chodzi o to, że sprawia Alioszy okropny ból fizyczny i to wciąż niczym nie skutkuje. I widząc, że Aliosza mimo olbrzymiego bólu fizycznego wciąż odnosi się do niego z miłością, drgnie sumienie tego chłopaka, rozpłakiwuje się do łez i ucieka. Nie jest to koniec historii oczywiście, ale to jest taki właśnie dobry obraz, że kiedy ktoś cię potraktuje właśnie nie jako przedmiot, tylko jako ty, to może być to doświadczenie dużo bardziej wstrząsające i bolesne, aniżeli bycie traktowanym jak przedmiot. I wydaje mi się, że Sokrates, który był bardzo potrafił żartować z ludzi i być złośliwy, to miałby taką złośliwość do powiedzenia na temat filozofii dialogu, że tkwi w pewnym sensie, czy do pewnego stopnia, w wygodzie relacji podmiotu-przedmiotu. I w tej relacji oczywiście narzeka, że nie może osiągnąć relacji ja-ty. A ta relacja ja-ty osiągamy po prostu wychodząc do ludzi. To tak mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o przemyślenia. Oczywiście nie zamyka to tematu, tym bardziej, że siłą rzeczy w tym odcinku tylko powierzchownie dotknęliśmy tematu, który oczywiście zasługuje na dużo większą uwagę. Każdy z autorów, o których żeśmy tutaj słowo powiedzieli, zasługuje na własny odcinek pełny, tak? Znaczy dzieło Bubera, Ja i Ty zasługuje na osobne dzieło, osobny odcinek, Merleau-Ponty na osobny odcinek, ale wszystko ma swój początek i koniec, łącznie z tym odcinkiem. Bardzo dziękuję za złożone zamówienie. Zaowocowało właśnie tym, że choć nie mieliśmy w planie w ogóle mówić o Martinie Buberze, o Merleau-Ponty, to proszę bardzo, oto nasz pierwszy odcinek na temat Martina Bubera i Merleau-Ponty. To dziękujemy za to, że nas oglądacie. Dziękujemy subskryberom i zapraszamy na kolejne odcinki Humanisty na emigracji.